But you also mentioned that this not being engaged for Christian in our reality, America, in our culture. That you see that, the situation of the church right now is we're not engaged in the country socially. That I get it, right? Yeah. What's the challenge for us? What's the obstacles for us in America? So in the 1900s, particularly in the U.S., in which you saw this in Europe. What's happened in Europe, particularly Western and possibly Eastern Europe. W 1900 roku w Stanach, w zachodniej Europie, może w Polsce. Yeah. Because that's a deeper question, and I want to try to answer it since we're in a very learning environment. Mam jeszcze pytania, ale spróbuję odpowiedzieć. So in the early 1900s, we had a social gospel movement, and it started in New York, where they saw the ills. New York City, they saw all of the social ills of society. Na początku XIX wieku w Nowym Jorku i w okolicach. Rozpoczęło się głoszenie społecznej Ewangelii, czyli żeby pomagać chorym, głodnym. Walter Rosenbusch would be the father of the social gospel movement. I see. But it was born out of the right heart. He saw where people were hurting, and he wanted the church to do something about it. Okay. Well, over time, this gave way to losing the actual gospel, the proclamation side, and it turned to just doing good things. I z czasem, to trudne jest to porzucić, z czasem ta społeczna Ewangelia, która zaczęła się od tego założyciela z dobrych motywów, bo on widział problemy i chciał, żeby Kościół pomógł rozwiązywać je, z czasem zatracono istotę Ewangelii o darmowym zbawieniu, a zaczęto tylko pomagać ludziom, tylko pełnić dobre uczynki. Then, around the same time, you had this thing called higher criticism that actually came out of Europe, like in Germany. I wtedy pojawiła się jako odpowiedź ta szkoła wyższej krytyki. And so they were how would I say it? They were critiquing the Bible and asking the question, is it really true? I zaczęli wątpić, poddawać wątpliwość Biblię, szczególnie te cudowne rzeczy, zadając pytania, czy budząc wątpliwości, czy to na pewno jest prawda. Then in America, what you have that comes about because of these is fundamentalist. A w Ameryce w odpowiedzi na to powstał ruch fundamentalistów. Który przekreślał społeczną Ewangelię i wyższą krytykę. So yeah, they're going to say no to social gospel and no to higher education. Yeah. And as a result, there was this vacuum for about 50 plus years. I w wyniku tego powstała pustka przez 50 lat. And all you need to do is proclaim the gospel. That's all. So fundamentalists, they would say all you need to do is proclaim the Przesłaniem gospel. fundamentalistów było, żeby tylko głosić Ewangelię. And so what you have from about half the 20th century in America, when you don't have any more Christian presence in higher education like Yale and Princeton, all universities that were started by Christians. I w rezultacie tego, po 50 latach, w połowie XX wieku, na wszystkich wyższych uczelniach Ameryki, które były założone przez chrześcijan, nie było już chrześcijańskiego świadectwa. So we become very secular as a nation
because Christians are no longer in these sectors of society. I z chrześcijańskiego staliśmy się sekularyzowanym społeczeństwem, ponieważ chrześcijanie nie byli obecni w innych dziedzinach życia społecznego. So where we are today in the US, 75 years later, that's what happens when there is a loss of Christian presence in every sphere of society. I to, co próbujemy teraz zrobić, 75 lat potem, to żeby znowu zaistnieć, żeby chrześcijanie znowu zaistnieli we wszystkich tych dziedzinach życia społecznego. So if it takes 75 years to get to where we are, how long will it take for us to reclaim some of that ground of just a presence? Czyli po 75 latach od tej straty zrozumieliśmy, jak wielki to był błąd. Ile nam zajmie teraz naprawienie go? So we have to have a very strong theology that is holistic in scope, not narrow. Dlatego musimy budować na bardzo mocnej, dobrej teologii, która holistycznie, całościowo ogarnia życie społeczne, a nie jest tylko wąska i wybiórcza. And then what was the original question to I think it is. Yeah. It's like, okay, I got the background Yep. right now, Yep. but right now, Yep. today, in Yep. this reality, so the biggest obstacle for us to engage in the culture, in those spheres, is our mindset, our attitude, Christian, because we're so used to be like watching from the backside. You know what I mean? Like American just used to be like, oh, we're not involved. We're just gonna preach the gospel, Right. basically. Yeah? So we live in a kind of a. So we have to change this mindset, I guess, for us, for Christian. But are the other obstacles that you see right now? I mean, this is what I got from your lecture, kind of, but I'm sure there's something more. Yeah. So it goes back to exile. Okay. Because that's something I think that the church, and this is anywhere, and really even more, Americans need to know this, but the three biggest things that we need in the 21st century are, number one, a theology of exile. Czyli zacznę od wygnania Jews from Jerusalem. Yeah, or just understanding that this is not our home. Żeby sobie uzmysłowić, że jesteśmy tu gośćmi, to nie jest nasz dom, nasza ojczyzna. And like, what does that mean for this not to be our home? I co to w praktyce oznacza, że to nie jest nasza ojczyzna? The second is a theology of suffering. The first one is the theology of exile. Of exile. Że jesteśmy gośćmi na ziemi, okay? Then a theology of suffering. Następnie to jest nauka o cierpieniu. And then a theology of discipleship. I nauka uczniostwa. Now, when I say that discipleship is learning what it means to be human after the image and likeness of Jesus. I dla mnie uczniostwo to jest jak być człowiekiem, który odzwierciedla charakter Jezusa. So, what you said? No, yeah, pastor, yeah. It's good. But then if you go back to challenges. Yeah. So when you look at the Jews in exile. Yeah. Jeśli patrzymy na Żydów w czasie wygnania, they could have just ran away and just been killed. Nie mogli uciec, bo by byli zabici, tak? They could have done what the Babylonians were trying to do and assimilate. Nie chcieli, they didn't want. Że mogli się całkowicie upodobnić, zasymilować i nie różnić od Babilończyków. Which then they would have accommodated themselves as being Babylonians of Jewish descent. A mogli się dostosować do życia w Babilonie jako i jednak potomkowie Żydów. Or they could engage through a faithful presence that they were going to be faithfully Jewish living for the good of Babylon. A najdoskonalsza opcja to zaangażować się w społeczeństwo, ale jako wierni Żydzi, wierni swoim wartościom. All right, and so here's the challenge. I na tym polega nasze wyzwanie.
They have to remain distinct people of God. Musimy pozostać ludźmi, którzy całkowicie należą do Boga, while living for the good of the kingdom of man. ale żyją dla dobra królestwa ludzkiego. And this little circle that I've colored in is what I call Margin. the messy middle. Can you say a little more? How do you define messy middle? So we translate. Okay, yeah. So, do y'all have a sexuality and gender confusion in Yes. Poland the way we do We have here? Czy macie tam Yes. sprawy seksualne i genderowe w Yeah. Polsce? Mamy. So the messy middle is this. How do you love people in that lifestyle while maintaining your distinctiveness as God's people? Czyli ten taki środek pomieszany to polega na tym, że jak kochać tych ludzi, jednocześnie pozostając wiernym królestwu, do którego należymy. Because what's happening in the U.S. is that there's a growing number of Christians that want to assimilate and say it's fine that's the way you were born, and they're lowering the distinctiveness as the people of God. Bo tu w Stanach mamy coraz większy prąd wśród chrześcijan, którzy się całkowicie upodabniają do tego świata, obniżają przez to standardy Bożego Królestwa. That's the messy middle. Because in our context, if you do not affirm them, they think that you hate them. Bo jest to trudne, ponieważ w naszej kulturze, jeśli ty ich nie popierasz całkowicie, to oznacza, że nie afirmujesz, czyli nie zgadzasz się i nie popierasz, to one odczytują to jako nienawiść. Which goes back to the presentation of those three circles everywhere we are. Over time, what we give the generation is a living story of the kingdom of God coming to earth, as opposed to just proclaiming a spiritual reconciliation. We are proclaiming the total gospel that God, through Jesus' death and resurrection, is redeeming us spiritually to God, socially to one another, and culturally in what we do and how we do it. Okay. Czyli z tego naszego życia i świadectwa ma do świata popłynąć przekaz, nie tylko ten duchowy, że jesteśmy odkupieni przez Chrystusa, ale jak to zmienia nas i wpływa na sferę relacji międzyludzkiej, czyli sferę społeczną i na całą naszą kulturę. So the messy middle is the challenge. Yeah, well, and that's so. I know, like I've written on this, and that messy middle. How you even get there is through a theology of God's mission, a overall understanding of eschatology of the end times, and then of understanding of the government or the culture in which you live. That's how you kind of navigate the messy middle. I w tym właśnie trudnym miejscu spotkania, o tak nazwijmy to, to trudne miejsce spotkania tych dwóch światów, my musimy zarówno w sferze społecznej, duchowej, jak i tej cywilizacyjnej być obecni i przedstawiać to, jakie są wartości Królestwa Jezusa. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Mine is similar. I love the vision. Absolutely, and a huge fan of the vision. Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas.
Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 000 złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu – zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi. Wczoraj mówiłem o tym, po co chrześcijanie, chrześcijaństwo Polsce, Polakom. A dzisiaj chciałem, żeby te same fragmenty, kiedy apostoł Paweł mówi o sobie, mówi o Ewangelii, to mówi, że jego celem, jego misją jest, aby przywieść wszystkie narody do posłuszeństwa wiary ku chwale Chrystusowi. Czyli żeby najpierw usłyszeli, zrozumieli Ewangelię o darmowym zbawieniu, nie przez sakramenty, nie przez księży, nie przez dobre uczynki, nie przez kościoły, tylko i wyłącznie przez samego Jezusa Chrystusa, żeby zrozumieli, a potem żeby przyjęli, żeby odrzucili swoje myślenie na temat Boga, zbawienia, Kościoła, a przyjęli Boże myślenie objawione w Jego Słowie. I apostoł Paweł, zobaczcie, mówi zarówno na początku w 1 rozdziale, jak i na końcu w 16 rozdziale 26 werset, a w 1 w 5, mówi, że to jest jego misją, aby wszystkie narody usłyszały i okazały posłuszeństwo Chrystusowi. Usłyszały o Jego misji zbawczej, o Jego Ewangelii i okazały Mu posłuszeństwo. I teraz pytanie. Jeśli to było celem apostoła Pawła, on mówi, otrzymałem łaskę i apostolstwo, żeby ten cel zrealizować. No, apostolstwo jest wyjątkowe, ale łaska jest powszechna. My też otrzymaliśmy łaskę. Wiemy, że ten cel dotarcia do wszystkich narodów nie został jeszcze zrealizowany, czyli ta misja dotarcia z przesłaniem Ewangelii narodom, podkreślam, nie poszczególnym jednostkom, ale narodom,
spoczywa też na nas. To jest nasza misja. I teraz główne zastosowanie. Jeśli mamy dotrzeć do narodu, to nasza strategia ewangelizacyjna musi obejmować cały naród, nie na przykład więźniów, nie na przykład uczniów szkół, czy dzieci, czy tam kobiety i tak dalej. Musimy, mówię do dojrzałych chrześcijan, szczególnie do przywódców chrześcijańskich, musimy opracować Bożą strategię dotarcia z Ewangelią do całego narodu.